Dziś w odcinku Fushimi Inari w Kyoto, Nara, Święta Góra Koyasan, Osaka, Himeji i Hiroshima. Zapraszam. Fushimi Inari Taisha to jedna z najsłynniejszych i najważniejszych świątyń Shinto w Japonii. Świątynia jest poświęcona Inari Okami, kami ryżu, urodzaju, powodzenia w interesach i dobrobytu. Z czasem kult Inari zaczął obejmować też sukces w handlu, sztuce i szeroko pojętym życiu codziennym. Została ona założona w 711 roku, co czyni ją jedną z najstarszych świątyń Shinto. Największą atrakcją świątyni są tysiące czerwono-pomarańczowych bram torii, które tworzą malownicze tunele prowadzące na szczyt góry. Większość z nich została ufundowana przez osoby prywatne lub firmy w nadziei na pomyślność i sukces. Świątynia obejmuje cały kompleks rozciągający się na zboczu i szczycie góry Inari. Szlak pielgrzymkowy przez torii ma około 4 km i jego przejście zajmuje 2 do 3 godzin. Czerwony kolor torii symbolizuje ochronę przed złem i chorobami. Witam z miejscowości Nara. W Kyoto wynajęliśmy samochód. Przyjechaliśmy dzisiaj tutaj wynajętym autem. Było trochę stresu, bo ruch lewostronny, znaki z dziwnymi rysunkami, nic nie rozumiem tych literek, więc jest zabawnie. Ale jakoś dotarliśmy. Idziemy teraz do Deer Park, czyli do parku z jelonkami. Już jadąc tutaj na parking widzieliśmy, że jest ich mnóstwo. I spróbuję Wam tam nakręcić kilka ujęć. Przed nami idzie moja dzielna ekipa. W ogóle im nie przeszkadza 33 stopnie w słońcu. No zobaczcie, jaki czad. W parku Nara, w centrum miasta, żyją słynne jelenie Sika i są jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. Jelenie swobodnie spacerują wśród ludzi, podchodzą do turystów i często same ich zaczepiają. Zwierzęta te często kłaniają się turystom w nadziei na otrzymanie smakołyków, które można kupić w parku. Jest to efekt wielu lat kontaktu z ludźmi. No czad, superancko. A oto moja królowa jeleni. Najlepsze jest to, że one się w ogóle nie boją. Leżą sobie tutaj, można je głaskać. Pani zademonstruje. Widzicie, można pogłaskać. Mega są. Poproszę o parę słów do mikrofonu. Obecnie żyje tu około 1200 jeleni i są one pod ochroną. Dawniej zabicie jelenia było karane śmiercią. W tradycji Shinto jelenie były uważane za wysłanników bogów, kami. Nara promuje je teraz jako żywy symbol miasta i atrakcję turystyczną. Tak, tutaj moja ekipa kupiła właśnie jedzenie dla jelonków i będzie zaraz karmienie. To ja dla siebie bym sobie kupił takie, bo to na pewno jest pyszne. Nie no, dziękuję. Chcesz karmić? Jelenie te, choć zwykle są przyjazne, potrafią być natarczywe, szarpią ubrania, gryzą torby lub lekko trykają rogami, jeśli wyczują jedzenie.
Idziemy powoli do świątyni Todaiji, gdzie znajduje się jeden z największych na świecie posągów Buddy, wykonany z brązu. Świątynia sama w sobie była kiedyś największym drewnianym budynkiem na świecie. Nara była pierwszą stałą stolicą Japonii. Wcześniej stolice zmieniały się przy każdej zmianie cesarza. To właśnie w okresie Nara buddyzm stał się ważnym elementem japońskiej kultury i polityki. Miasto odgrywało kluczową rolę w tworzeniu pierwszych japońskich kodeksów prawa, literatury i sztuki. Wiele zabytków z tego okresu przetrwało do dziś. Tutaj sobie chillują sarenki, proszę. To jest centralna brama do kompleksu świątynnego Nara. Wygląda imponująco. Olbrzymia. Idziemy teraz do Great Buddha Hall. Tu ma być podobno spory Buddha. Przepiękna jest ta świątynia, olbrzymia. Robi mega wrażenie. Oczywiście przystanek na kupowanie upominków. A teraz problemy dnia codziennego. Spróbuj uruchomić pralkę, włączyć mikrofalówkę albo klimatyzację. Powodzenia! A tak wyglądają japońskie kapcie. A oto i on, nasz Ainax. Tu jest centrum sterowania. O, dokładnie tutaj. Ale chwała temu, kto to potrafi połapać się w tym wszystkim. Podejście kolejne do rozszyfrowania Ainaxa. No więc tak. Mamy tutaj spray, czyli podmywacz pupy. Bidet, podmywacz drugiej części ciała występującej u kobiet. Można sobie wielkość spłukiwania ustawić flash large, flash small. Ciśnienie wody. Nie wiem, co to jest nozzle position, pewnie kierunek spłukiwania.
No po prostu bosko, bosko. A tak wygląda japoński papier toaletowy. Tu będzie siedzone. I like how you do it. Hej, witajcie. Dzisiaj wyszliśmy na chwilę z hotelu Rakune, żeby kupić w pobliskiej jakiejś budzie jedzenie. Coś kupiliśmy, ale nie do końca wiemy co. Wygląda wszystko świetnie, 3 razy tańsze niż na mieście. Tutaj jest najazd. W sumie bliżej nie wiadomo co to będzie jedzone. Dobra, okazało się, że to były takie jakby hiszpańskie kroketasy z ośmiornicą. Były bardzo smaczne. Witam w miejscowości Koyasan. Jesteśmy w górach. Mieliśmy tutaj ostry podjazd autem po serpentynach. Jest to miejscowość, w której jest bardzo dużo klasztorów buddyjskich i w jednym z nich dzisiaj się zatrzymamy. Za chwilę Wam to pokażę. Koyasan to duchowa stolica buddyzmu Shingon, jednej z głównych szkół buddyzmu w Japonii. Święta góra Koya jest otoczona przez 8 szczytów tworzących naturalny lotos, co według wierzeń tworzy idealne miejsce do praktyk duchowych. Ze względu na swoją duchową atmosferę i izolację, Koyasan była nazywana japońskim Tybetem. Na Koyasan znajduje się ponad 100 świątyń, wiele z nich oferuje możliwość noclegu u mnichów, gdzie można uczestniczyć w medytacjach i zjeść wegetariański posiłek. My zatrzymaliśmy się w Shukubofu Monin. No więc witam w hotelu u mnichów. Tak jest tutaj pięknie urządzone. To jest nasza druga sypialnia. Pan powiedział, że w trakcie kolacji nam pościeli łóżeczka. Jesteśmy ciekawi tego doświadczenia. W naszym hotelu mamy do dyspozycji onseny, czyli tradycyjne japońskie baseny z gorącymi źródłami. Stanowią one bardzo ważny element japońskiej kultury relaksu i higieny. Onsen to nie tylko kąpiel, ale rytuał relaksu, wyciszenia i kontaktu z naturą. Przed wejściem do onsenu należy dokładnie się umyć. Do onsenów wchodzi się nago i są odrębne baseny dla kobiet i odrębne dla mężczyzn. Byliśmy właśnie na wegańskiej kolacji, w międzyczasie pan mnich pościelił nam łóżeczka, ale idziemy jeszcze na spacer, na przejście po okolicy. Jesteśmy w kompleksie świątynnym Koyasan. Jest tutaj tyle pięknych świątyń, a najfajniejsze jest to, że jesteśmy wieczorem,
Jesteśmy tu praktycznie sami, mamy to miejsce tylko dla siebie. No jest tutaj przepięknie. Wracamy do naszego hotelu. Ale już jest późno, w związku z czym pani Justynka otworzy drzwiczki. Jadąc do hotelu Shukubo Fumonin, dostaliśmy precyzyjny harmonogram wydarzeń, rytuałów, jakie będą miały miejsce podczas naszego pobytu. Pobyt zaczęliśmy od przejścia się po obiekcie, następnie kolacja, kąpiel w onsenie i o 22:00 zgasły światła. Natomiast kolejny dzień zaczyna się o 6:30 od medytacji, następnie śniadanie i do widzenia. Na śniadanie zaserwowano nam warzywa w tempurze, zupę miso, jakieś lokalne grzyby i kiszonki. Nie zwykliśmy jadać takich potraw z rana, stąd też śniadanie u mnichów nas nie porwało. Dziś jedziemy do Osaki. Witam Was z Osaki. Wypad do Osaki był dość spontaniczny. Nie było go w pierwotnym planie wycieczki, ale moja rodzina stwierdziła, że już potrzebuje trochę odpocząć od świątyń buddyjskich i tak wylądowaliśmy w Universal Studios. Universal Studios Japan w Osace to park tematyczny należący do NBC Universal, otwarty w 2001 roku. Był to pierwszy park Universal Studios otwarty poza USA. Rocznie odwiedza go kilkanaście milionów gości, więc bywa tu tłoczno. Jeśli masz mało czasu, a zależy Ci na konkretnych atrakcjach, polecam wykupienie opcji Fast Track na konkretne atrakcje. Pozwala ona uniknąć kolejek, ale niestety istotnie podraża cenę wejściówki do parku. Park ma wiele stref tematycznych i atrakcji, zarówno dla dzieci, jak i dla fanów mocniejszych wrażeń. My przyszliśmy tu ze względu na strefę Super Nintendo World, strefę inspirowaną marką Nintendo. Mario Kart to jedna z głównych atrakcji w tej strefie. Osobiście polecam przedstawienie inspirowane filmem Waterworld, które dzieje się na wodzie, zaangażowanych jest mnóstwo kaskaderów, są wybuchy i eksplozje. Przedstawienie odbywa się jedynie 3 razy dziennie, więc warto zaplanować sobie wcześniej plan zwiedzania.
pora wracać na Osaka Station, skąd pojedziemy do kolejnej miejscowości Himeji. Dworzec Osaka Station patrolują roboty. Roboty pełnią funkcję autonomicznych patroli w celu wzmocnienia bezpieczeństwa przed Expo 2025. Oglądamy Himeji zamek. No jest, słuchajcie, imponujący. Zobaczcie sami. Witam Was z Himeji Castle. Możecie sobie zobaczyć, jak on wygląda imponująco. Jesteśmy na murach zamku. Tu macie widok na miasteczko Himeji. No i sam zamek powoli wjeżdża. Naprawdę imponująca budowla. Zamek Himeji jest uważany za najpiękniejszy i najlepiej zachowany zamek w Japonii. Ze względu na swój biały kolor i elegancki kształt przypominający ptaka w locie nazywany jest zamkiem białej czapli. Zamek to nie tylko główny donżon, ale też kompleks murów, bram, wież i dziedzińców. W przeciwieństwie do wielu zamków w Japonii, które zostały zrekonstruowane, zamek Himeji zachował oryginalną drewnianą strukturę z XVII wieku. Dzielnie przetrwał on również II wojnę światową, pomimo że całe miasto Himeji zostało zbombardowane. Zamek Himeji to mistrzostwo inżynierii obronnej. Jego labiryntowe wejścia, zakręty, ślepe uliczki i strzelnice były zaprojektowane tak, by zmylić i spowolnić napastników. Pojawił się on w wielu filmach, m.in. w Ostatnim Samuraju, kilku filmach o Jamesie Bondzie, np. Żyje się tylko 2 razy, i w produkcjach Akiro Kurosawy. Dobra, zamek w Himeji mamy już pozwiedzany. Będziemy teraz jechali Shinkansenem do Hiroshimy. Jest to odcinek 240 km, który samochodem przemierza się w ciągu 3 godzin, a Shinkansenem w niecałą godzinę. Szóstego sierpnia 1945 roku o godzinie 8:15 Stany Zjednoczone zrzuciły bombę atomową Little Boy na Hiroshimę. Był to pierwszy w historii przypadek użycia broni nuklearnej przeciwko ludziom. Bomba eksplodowała około 600 metrów nad budynkiem ówczesnej hali wystawowej, gdzie wcześniej odbywały się targi i wystawy lokalnych produktów. Wybuch bomby wywołał promieniowanie radioaktywne i spowodował wzrost temperatury fali uderzeniowej do 3–4 tysięcy stopni Celsjusza. W jego wyniku zginęło około 200 tysięcy ludzi, a wszystko, co znajdowało się w pobliżu 2 kilometrów, zamieniło się w pył. Ze względu na fakt, że bomba wybuchła niemal centralnie nad budynkiem hali wystawowej, ruiny tego budynku ostały się do dzisiaj. Opinie wokół losów tego budynku przez wiele lat były podzielone. Część obywateli uważała, iż należy go zachować jako miejsce pamięci, podczas gdy inni uważali, iż należy go zburzyć, gdyż są to ruiny przywołujące bolesne wspomnienia.
Ostatecznie opcja zachowania budynku wygrała i w 1966 roku wydano rezolucję, aby zachować ten budynek jako miejsce pamięci. Dziś kopuła bomby atomowej, jak nazywa się ten budynek, stanowi symbol pamięci i pokoju i jest wpisany na listę UNESCO. Pomimo kompletnego zniszczenia Hiroshima została szybko odbudowana. Dziś to nowoczesne miasto pełne zieleni, życia i kultury, symbol japońskiej siły i odporności. Czekamy przed knajpą, będziemy degustowali tutaj okonomiyaki, lokalny przysmak z Hiroshimy, czyli jakiegoś rodzaju placek. To zestaw startowy, jaki nas przywitał. To są ostrygi. I próbujemy ostrygi, panie Heniu. To już się potraktowałam, sprawdzę jak to wygląda. Powiem tylko tyle. Rewelacja. Zawsze jadam ostrygi surowe. Dzisiaj zjadłem pierwszy raz jakieś przyrządzane na ciepło i są mega, mega pyszne. Dobra, wjechały okonomiyaki. Próbujemy. Tak wygląda placek po rozpracowaniu. Jest bardzo pyszny. Pojedzone było pyszne. Pojedli, popili. Kolejka ludzi czekających do lokalu mówi chyba sama za siebie. Jedzenie było pyszne. Przed nami najbardziej popularny lokal śniadaniowy w całej Japonii, czyli 7-Eleven. To tutaj można nabyć pyszne kanapki trójkąciki, które spożywamy codziennie. A teraz nastąpi degustacja japońskiej sake. Tak się składa, że mamy tutaj już otwarte japońskie sake i próbujemy, panie Heniu. Słabe to. To nawet chyba dzieci mogą pić. Ni to wódka, ni to wino. Nie wiem co o tym myśleć. Zresztą sami spróbujcie, to się wypowiecie. Jeśli podobał Ci się mój film, to polajkuj go i zachęcam do subskrypcji. Cześć!